Cześć! Nauczyłam się szyć z YouTube'a, a to wszystko, co kiedykolwiek uszyłam. Witajcie ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, mam na imię Michalina i tak jak wspomniałam, szyć nauczyłam się z YouTube'a. Początki mojego szycia sięgają roku 2022. To mógł być maj, czerwiec. Przynajmniej tak wynika z archiwum relacji na moim Instagramie. Ale już dużo wcześniej, kilka miesięcy wcześniej wpadłam w taką dziurę algorytmową na YouTubie i zaczęłam oglądać filmy o szyciu. Były to tutoriale, vlogi o szyciu i tak powoli zagłębiałam się już w tą tematykę. I kiedy w końcu miałam maszynę do szycia, no to jakby sama zaczęłam szyć. Już dawno obiecywałam, w zasadzie już w pierwszym filmie na moim kanale obiecywałam, że przygotuję kiedyś film, gdzie pokazuję wszystko, co kiedykolwiek uszyłam. I w końcu nadszedł ten moment, mamy też nowy rok, także szczęśliwego nowego roku 2026. I jest to dobra okazja, żeby nie tylko pokazać Wam wszystko, co uszyłam w zeszłym roku 2025, ale pokazać Wam w ogóle wszystko, co kiedykolwiek uszyłam. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Szczerze mówiąc, nie mam pierwszej sukienki, jaką kiedykolwiek uszyłam, ale uszyłam ją z pościeli, które znalazłam w szafie po mojej babci. To nie była zbyt dobra sukienka, ale zaczęłam od razu z grubej rury, bo nie kupiłam żadnego szablonu wykroju. Nie zrobiłam tego jak należy, tylko sama wyrysowałam sobie wykrój. Śledziłam tutorial na YouTubie, to był tutorial od Jess Deng i to była taka sukienka maxi cottagecore. Nie mam jej, nie mam nawet zdjęcia jak ona wyglądała, ale jak przejdziemy do sukienki, na którą przerobiłam ten materiał z tamtej sukienki, no to przynajmniej zobaczycie materiał. Druga sukienka, jaką kiedykolwiek uszyłam, to jest to taka sukienka. Ona też jest uszyta z pościeli. Też z pościeli po mojej babci, którą znalazłam gdzieś w szafie. W ogóle to, że szyję, myślę, że też troszeczkę zawdzięczam mojej babci, mojej mamie. Jak byłam mała, to babcia była tą osobą, która nauczyła mnie szyć. Nauczyła mnie szyć ręcznie, co prawda, nie na maszynie, ale też mnie i moją siostrę uczyła robić na drutach, wyszywać, tego typu rzeczy. I zawsze pamiętam, miała pełne szafy, bo sama w młodości szyła, miała pełne szafy jakichś materiałów i zawsze tam gdzieś podkradałam jakieś rzeczy i potem nie była zachwycona. I potem jak babcia zmarła, te rzeczy zostały u nas w szafach, więc ja po kolei znajduję coś znowuż nowego i wykorzystuję. Więc to jest też jedna z pościeli, którą znalazłam u niej w szafie. Może mieć za 40 lat, naprawdę, nie żartuję. Jeżeli chodzi o górę sukienki, to górę wyrysowałam sama. Zrobiłam to tak, że okleiłam się taśmą tutaj na korpusie i narysowałam na sobie linię takiego wykroju. Dół natomiast to jest po prostu prostokąt. Teraz jak widzę, jak to zrobiłam, jest ona troszeczkę za wąska, ona powinna być szersza, żeby to lepiej wyglądało, no ale jak na drugą sukienkę myślę, że i tak jest nieźle. Druga sukienka, jaką uszyłam, góra jest bardzo podobna do tej poprzedniej. Troszkę zmieniłam ten wykrój, żeby lepiej pasował. Chyba zrobiłam głębszy dekolt, też szerszy dekolt na tyle. Dół tej sukienki to już jest wykrój Rose Cafe Bustier Dress od Daria Patermaking, który doskonale znacie, jeżeli mnie oglądacie, jestem fanką i Darii i tego wykroju. I dopasowując wykrój, który zrobiłam sama do wykroju gotowego, który miał tu w odpowiednich miejscach zaszewki i szwy musiały się stykać, no to musiałam dopasować do siebie te szwy. Więc troszeczkę pamiętam, że na tym wykroju od Darii musiałam poprzesuwać zaszewki, żeby wszystko do siebie pasowało. Nie miałam jeszcze odwagi w tym czasie uszyć gorsetu z tego wykroju, Rose Cafe, ale pamiętam, że już kupiłam ten wykrój i miałam to w planach. Materiał, z którego wykonałam tą sukienkę, jest z lumpeksu i to była zasłona. Kiedy już znalazłam swój ulubiony lumpeks, to zawsze chodzę do niego w jeden dzień. Chodzę w sobotę, kiedy jest minus 50% na wszystko. Akurat to, co ja kupuję w lumpeksie, no to niewiele osób się tym interesuje, bo ja właśnie interesuję się kuponami materiału, pościelami, zasłonami. Więc nawet idąc w ostatni dzień wyprzedaży, te rzeczy tam przeważnie są. I to jest jeszcze sukienka, którą założyłam na komunię mojej chrześnicy. Trzecia sukienka, którą Wam pokażę, to już są grube działa, bo tutaj już w końcu zdobyłam się na odwagę, żeby uszyć gorset z Rose Cafe Bustier Dress. Jest to sukienka, którą uszyłam sobie na wesele mojej przyjaciółki. Już wtedy miałam dosyć dużo obejrzane na YouTubie, więc stwierdziłam, że się odważę to zrobić. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym miała jakiekolwiek problemy z tą sukienką. Uszyłam ją w zaledwie chyba 3 dni i naprawdę nie pamiętam, żebym miała jakikolwiek problem. Pewnie były rzeczy, które dwukrotnie gdzieś tam musiałam odpróbować, przeszywać, na pewno tak było przy miseczkach. Ale nie pamiętam, żebym miała jakieś znaczące problemy z uszyciem tej sukienki, więc naprawdę byłam z siebie dumna. Wtedy też pamiętam, zanim kupiłam, bo materiał już kupiłam na Allegro, nowy, zanim kupiłam ten materiał, miałam wyrysowane schematy i listy, obliczenia, ile powinnam kupić tego materiału, bo podszewka i tutaj satyna pod spodem są z półkoła, a wierzchnia warstwa to ten tiul w kropeczki na wierzchu jest z prostokąta. Dlatego miałam obliczenia, ile powinnam zamówić danego materiału, żeby ani nie zamówić go za dużo, ani go nie zamówić za mało.
Wtedy też pamiętam, że zaczęłam już widzieć i rozpoznawać różnice między spódnicami krojonymi z koła, a tymi krojonymi z prostokątu. Co mogę powiedzieć co do gorsetu, to tylko to, że miseczki wszyłam łatwiejszą metodą niż powinno się to robić, niż robię to teraz. Ale to była też metoda, którą Daria pokazywała w pierwszym swoim filmie, jak szyła tą sukienkę. I co mogę powiedzieć jako ciekawostkę, to prasując tą sukienkę od środka wypaliłam dziurę w podszewce, więc potem musiałam ją załatać. Kolejna rzecz, którą uszyłam, to to, co mam na sobie. I jest to mój kostium na jeden z koncertów Taylor Swift, na The Eras Tour, na które pojechałam. Byłam na 2 koncertach. I w momencie, jak zaczęłam to szyć, miałam już oczywiście bilety, także już powoli szykowałam się na ten koncert. Inspiracją do tej bluzki jest sukienka Taylor, którą założyła na Grammy, jak dostawała Grammy za album roku za Folklore. Jest to sukienka Oscara de la Renty. Po tym jak założyła tą sukienkę w internecie na stronach chińskich typu AliExpress zaczęły się pojawiać podróbki tego materiału i to też jest materiał, który kupiłam z Chin, z AliExpress. Wyrysowałam tą bluzeczkę w oparciu o podstawową formę bluzki i to był pierwszy raz, jak zaczęłam tak manipulować troszeczkę tą formą. Zmanipulowałam zakładki na ramionach i przerysowałam je jako tutaj Princess Seams. Z tyłu ta bluzka ma zamek po całości, oczywiście, żebym mogła to założyć. Szyjąc ten materiał musiałam też uważać, żeby te kwiaty nie podłożyły mi się nigdzie pod szwy. Więc to też była dosyć taka trudność. I oczywiście na tym materiale nie było tak gęsto tych kwiatów, więc niektóre musiałam też, jakieś tam łyse miejsca musiałam też uzupełnić tymi kwiatami, doszywając je ręcznie. Ale naprawdę lubię tą bluzeczkę. Niestety nie miałam okazji jej nigdy więcej założyć. To jest ta druga okazja, kiedy to zakładam, ten film. Tą bluzkę założyłam na pierwszy koncert. Na drugi koncert uszyłam sobie gorset. Gorset uszyłam z materiału z lumpeksu. To był jakiś tani materiał, naprawdę nie miałam na niego żadnych planów, tak sobie leżał u mnie w szafie. Uszyłam go z wykroju od Rebel Eye, nazywa się Anita Top, zalinkuję Wam ten wykrój. W ogóle wszystkie wykroje, jeżeli korzystałam z jakiegokolwiek, czy w całości, czy przerabiałam jakiś wykrój, to zalinkuję je Wam w opisie. Podszewka to jest pościel, z której uszyłam pierwszą sukienkę, którą Wam pokazywałam. I naprawdę od środka nie wygląda to dobrze. Ten gorset też nie był najbardziej wygodną rzeczą do spędzenia koncertu w nim. Na szczęście większość koncertu stałam. Znaczy, na szczęście on trwa 3,5 godziny, bo szczerze mówiąc siedzenie w tym nie było zbyt wygodne. Dlaczego uszyłam gorset? Dlatego, że pamiętam w tym czasie, jak zastanawiałam się, co na drugi koncert założyć, to Taylor pokazywała się w dużej ilości gorsetów od chyba Versace. Na przykład pojawiła się znienacka w Saturday Night Live i właśnie była tam w takim czarnym gorsecie, więc stwierdziłam, że uszyję sobie gorset. Na The Eras Tour uszyłam też trzecią rzecz, ale nie byłam na 3 koncertach. Tą trzecią rzecz sprzedałam na Vinted i to był gorset w całości z wykroju Rose Cafe Bustier. Wstawię Wam filmik, jak on wyglądał. To był beżowy gorset pokryty kwiatami z tej bluzeczki, które mi jeszcze zostały. I to ogłoszenie opatrzyłam takim opisem, że właśnie może to służyć za strój na The Eras Tour. Pamiętam, że kupiła go jakaś matka dla swojej córki, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to było na The Eras Tour, czy nie. Kolejna rzecz to sukienka. To jest chyba jedyna sukienka, gdzie w całości śledziłam wykrój Rose Cafe Bustier, bo i góra, i dół jest akurat z tego wykroju. Ale zhakowałam ten wykrój, bo tutaj miseczki połączyłam z ramionczkami, żeby były kontynuacją. Tak nie jest w wykroju. Popełniłam tylko jeden błąd, bo tutaj między biustem jest zbyt duża przerwa, powinna być mniejsza. Gdzieś tam za dużo wycięłam zapasu na szef. Aha, i materiał tej sukienki to jest właśnie ta pościel, z której uszyłam pierwszą sukienkę, którą kiedykolwiek uszyłam, którą potem pocięłam i wykorzystałam ten materiał. I to jest też pościel od mojej babci, też pewnie 40-letnia. I te kwiatuszki tutaj są piękne. Kolejna rzecz to jest dwuczęściowy komplet. Taki krótki top i spódnica midi rozkloszowana z rozporkiem. Dół to też jest zhakowany wykrój dołu Rose Cafe Bustier, ale to jak z tamtego wykroju zrobić taką rozkloszowaną i dłuższą spódnicę pokazywała sama Daria. Top jest z wykroju Antoinette od Methode Mathilde. A w zasadzie nie z całego wykroju, bo kupiłam tylko rozszerzenie tego wykroju, rozszerzającego o rękawy. Dlatego, że to było rozszerzenie, a nie cały wykrój, no to nie było w nim elementów, które powtarzały się w poprzednim. I to był akurat ten środkowy tutaj panel.
więc wyrysowałam go sama. I materiał, z którego to jest uszyte, jest oczywiście z lumpeksu i to jest wiskoza. Kolejna sukienka to jest podobna rzecz, bo to też jest z wykroju Antoinette, a dół też jest ze zmodyfikowanego wykroju spódnicy z Rose Cafe Bustier. Jedyna różnica, jeżeli chodzi o górę w porównaniu do tego dwuczęściowego kompletu, to tutaj zrobiłam dekolt troszeczkę w serduszko. I co zrobiłam pierwszy raz w życiu? Od środka ta sukienka nie jest wykończona w całości podszewką, tylko jest wykończona obłożeniem. Ta sukienka troszeczkę góra mi wyszła za duża w biuście, więc dałam tą sukienkę mojej siostrze. Poza tym ona, szczerze mówiąc, dużo lepiej w niej wygląda i kilka razy ją założyła, także ja się cieszę. Kolejna sukienka jest to jesienna sukienka i tu już jesteśmy jakoś tak październik 2024. Kupiłam na Allegro tweed. Jest to dosyć gruby tweed. Bardzo podoba mi się ten materiał, bardzo podoba mi się w ogóle tweed i sukienki, czy komplety, czy marynarki szyte z tweedu. Więc sobie też chciałam taką jesienną sukienkę uszyć. Góra jest wyrysowana w całości przeze mnie, tak samo jak tył. Zarówno na przodzie, jak i na tyle są tutaj Princess Seams. Dół tej sukienki to jest dół od Rose Cafe Bustier Jazz. Jedyne, co jest troszeczkę problematyczne akurat w tej sukience, to od środka wykończyłam ją w całości podszewką bawełnianą i to jest troszeczkę taka gruba bawełna, więc nie ukrywam, jest ona dosyć ciężka, ta sukienka. I dosyć nieprzyjemna od środka, w sensie nosząc rajstopy z nią, mając tutaj podszewkę bawełnianą, no to ta podszewka troszeczkę mi się zawija, od środka podnosi, jest to dosyć nieprzyjemne. Muszę tą podszewkę gdzieś tutaj przytwierdzić do zapasu na szef czy coś takiego, to wtedy może mi się nie będzie podnosić i będę ją nosiła częściej. Kolejna sukienka jest bardzo podobna. Tego typu sukienkę uszyłam też dla mojej siostry, bo bardzo chciała, to też jest tweed. Materiał moja siostra wybrała sama, kupiła go na Allegro, ja dostarczyłam tylko podszewkę. Góra tej sukienki to jest góra od wykroju Antoinette, a dół to jest Rose Cafe Bustier. Jak możecie już chyba doskonale zauważyć, to jak już kupiłam jakiś wykrój, to wykorzystywałam go do końca. W sensie robiłam mnóstwo przeróbek i wykorzystywałam go na mnóstwo sposobów. Na mnie ta sukienka nie do końca pasuje, ale postaram się Wam ją pokazać na sobie. Kolejna sukienka też jest taka zimowo-jesienna i uszyłam ją z pięknej wełny, którą znalazłam na Allegro. Piękna, brązowa wełna w kratkę. Kupiłam tego materiału około 1,5 metra i naprawdę bardzo żałuję, że nie kupiłam wtedy go więcej, dlatego że jest po prostu piękny i niestety zniknął z tego Allegro, wyprzedał się i nie mogę go już nigdzie znaleźć. Wykrój do sukienki wyrysowałam sama na podstawie podstawowej formy bluzki. I dół też wyrysowałam sama po raz pierwszy. Jest to sukienka z dekoltem w łódkę i zaszewkami tutaj po środku, z przodu i z tyłu. A tak, to jest to pierwsza sukienka, która nie ma tutaj odcięcia w talii, tylko jest to jakby cały panel, góra i dół. Dla mnie to też była dosyć nowość. Od środka wykończona jest czarną wiskozową podszewką. Następna sukienka jest to sukienka, którą uszyłam na święta Bożego Narodzenia 2024. I to jest coś takiego. Jest to gnieciony welwet w pięknym niebieskim, takim chabrowym odcieniu, który znalazłam w lumpeksie. Ta sukienka jest z wykroju Antoinette, ale już tym razem też z rękawami. Dół jest po prostu z półkoła. Sukienkę tą założyłam nie tylko na kolację wigilijną u siebie w domu, ale też na wigilię firmową do pracy. I jak moja siostra dowiedziała się tego, że założyłam taką sukienkę do pracy na wigilię firmową, to powiedziała coś takiego: ej, ludzie w Twojej firmie to muszą myśleć, że jesteś jakaś dziwna. I wiecie co? Odebrałam to jako komplement. Ale tak, założyłam ją do siebie w pracy, zrobiła furorę i zostałam okrzyknięta księżniczką Disneya. Następny projekt to już projekt z 2025. Jest to letni komplet, ale uszyłam go jakoś w lutym, dlatego że znalazłam piękny materiał, nie tyle piękny, co śmieszny materiał w lumpeksie. Jest to materiał w takie pieski. Komplet składa się ze spodenek, które tutaj uszyłam z wykroju darmowego The Darcy Boxer Short od Cut Once, Measure Twice, ale sama dodałam do nich kieszenie, dlatego że wykrój nie przewiduje kieszeni. Nauczyłam się z YouTube'a, jak takie kieszenie przyszywać i sama je dodałam. Góra tego kompletu wyrysowałam sama i to jest w zasadzie taki prostokąt, można powiedzieć prostokąt z zaszywkami pod biustem, z grubszymi ramionczkami. Takim troszeczkę elementem wyróżniającym się są guziki, które przyszyłam na tyle.
I to jest pierwszy raz, kiedy kiedykolwiek przyszyłam guziki do jakiegoś projektu. Nauczyłam się w końcu na maszynie, jak robić otworne guziki maszynowo. Kupiłam guziki i zaczęłam do swoich projektów dodawać guziki. Następna sukienka to może być Wam znana sukienka, jeżeli oglądacie mój kanał, jeżeli widzieliście filmy na moim kanale. Bo to jest sukienka, którą uszyłam dla mojej siostry, którą dałam w prezencie na jej urodziny. Jest to sukienka na wesele, na które szła. Nie jest to pierwszy film na moim kanale, ale jest to pierwsze nagranie, które zrobiłam, bo zaczęłam szyć tą sukienkę w lutym, na urodziny dałam mojej siostrze w marcu. Cały proces szycia tej sukienki nagrałam, mając w głowie, że otworzę w końcu kanał na YouTubie, zdobędę się na tą odwagę, zmontuję ten film i opublikuję kiedyś. I tak się stało. Jest to znowu sukienka z wykroju Rose Cafe Bustier z rozkloszowanym dołem. Jest to bardzo rozkloszowana spódnica z dużej ilości tiulu, z halką w takim księżniczkowym stylu, związanym gorsetem z tyłu. I ta sukienka na pewno na mnie nie będzie pasować, dlatego wkleję tutaj klipy z tego, jak moja siostra ją przymierzała, z mojego filmu poprzedniego. No i wchodzimy już w erę kanału na YouTubie. Otworzyłam w końcu kanał, nagrałam pierwszy film i to był film, gdzie pokazuję, jak uszyłam taką kamizelkę. Wykrój do tej kamizelki wzięłam z tego, że kupiłam kiedyś w lumpeksie kamizelkę taką wełnianą, która idealnie na mnie pasowała, więc stwierdziłam, że rozłożę ją na czynniki pierwsze. Odrysowałam te elementy na papier, stworzyłam z tego wykrój i jest to jedna z 3 kamizelek z tego wykroju, które do tej pory uszyłam. Zobaczycie wszystkie zresztą dzisiaj. Materiał do tej kamizelki znalazłam w lumpeksie. Jest to taka piękna kratka. Ze względu na kolorystykę tej kamizelki noszę ją bardziej latem. Kolejna sukienka to jest taka letnia sukienka szyta z prostokątów, czerwoną kratkę Vichy. Sukienka uszyta z 3 prostokątów, z haftem na dole, bez wykroju, zmarszczona gumkami, także bardzo wygodna, rozciągliwa. Co planuję jeszcze do niej doszyć przed kolejnym latem, może nagram z tego shorts, to dodać do niej rękawki. Też takie rękawki marszczone, opadające na ramiona tutaj. Myślę, że to będzie fajny dodatek. Także śledźcie mój kanał, może się pojawi z tego jakiś shorts. Kolejna sukienka to jest niebieska sukienka z wiskozy, krojona ze skosu. Na tym kanale pokazywałam krok po kroku, jak wyrysować wykrój do takiej sukienki. Jest to bardzo popularny model. Wiele osób też szyje tego typu sukienki, czy tworzy wykroje do zakupu dla tego typu sukienki. Ja postanowiłam, że wyrysuję taki wykrój sama. Chciałam sobie coś udowodnić i myślę, że udało mi się. Materiał znalazłam w lumpeksie. Jest to przepiękna wiskoza, taka grubsza. Dlatego podszewką wykończyłam tylko górną część tej sukienki. Tutaj na dole już nie ma podszewki, bo nie było takiej potrzeby. Z tyłu ma sznureczki, które zwężają nas w talii. Bardzo fajny projekt, myślę, że nawet całkiem łatwy. Być może nawet uszyję jeszcze taką samą sukienkę, tylko troszeczkę dłuższą, o długości midi. Kolejna rzecz to jest spódnica. Jest to spódnica taka troszeczkę cottagecore, uszyta z pościeli, którą znalazłam w lumpeksie. Dlatego ją uszyłam, bo na Pinterestie znalazłam zdjęcie takiej spódnicy. Spódnica była od jakiejś austriackiej projektantki, bardzo mi się spodobał jej projekt, ta duża, szeroka krata, te duże kieszenie przyszyte na przodzie z materiału ułożonego po skosie. Projekt fajny, cieszę się, że nagrałam ten film, ale co się okazuje, nie bardzo ją noszę. I domyślam się, że dlatego, że ona nie do końca jest w moim stylu. Ja do końca nie czuję się dobrze w takich właśnie rzeczach cottagecore. Najprawdopodobniej materiał przerobię na coś innego. Kolejna rzecz, jaką uszyłam chronologicznie, jest to sukienka, którą dałam jako prezent dla mojej przyjaciółki i nie mam jej dlatego tutaj ze sobą, ale jest to sukienka z tego filmu. Jest to gorset z Rose Cafe Bustier i rozkloszowany dół w literę A z prostokątów. Jest to sukienka, którą uszyłam z pościeli Sinseya. Ta pościel była w cytryny. Z tej pościeli uszyłam sobie też piżamkę, już tym razem dla siebie. I dół tej piżamki jest, te spodenki są też z wykroju darmowego The Darcy Boxer Short, które wykończyłam tutaj taką koronką. Górę zrobiłam sama i wymodelowałam tutaj podstawową formę bluzki w tym celu. I dodałam taką ozdobną falbankę na biuście, dlatego że ta pościel, ten materiał troszeczkę prześwituje. Co tutaj jeszcze poprawiłam od czasu, jak nagrałam ten film, to tutaj na froncie, na dekolcie wszyłam sobie gumkę, żeby troszeczkę zmniejszyć ten dekolt, bo faktycznie odstawał mi za bardzo i był za duży. Dalej to jest spódnica wykrojona po skosie. Taka spódnica za kolano w pięknej takiej satynie
o takim śliwkowym, fioletowym kolorze. Łatwy projekt, spódnica jest z gumką, bez żadnego zamka, także projekt bardzo przyjazny początkującym. Materiał znalazłam w Lumpeksie, była to pościel, ale co ostatnio zrobiłam z tą spódnicą, w zasadzie przygotowując się do tego filmu, to prasując przypaliłam ją tu na spodzie. Przypaliłam ją od lewej strony, ale od prawej niestety też to troszeczkę widać. Więc co zrobię, to uszyję tą spódnicę jeszcze raz. Na szczęście mam jeszcze ten materiał, bo kupiłam 2 komplety pościeli w tym materiale, więc na pewno tą spódnicę uszyję jeszcze raz. Kolejna rzecz to spodnie. Są to pierwsze spodnie takie eleganckie, które uszyłam. Poza oczywiście bokserkami od piżamy. Ten film też jest na moim kanale. Wykorzystałam wykrój, który kupiłam na Etsy, który jak się potem okazało, jest duże prawdopodobieństwo, że jest stworzony przez sztuczną inteligencję i był dosyć mocno podejrzany. Ale mimo wszystko przygotowałam ten projekt, nagrałam ten film. Spodnie wyszły super, jestem bardzo zadowolona, także czy sztuczna inteligencja, czy nie, to mi ten projekt wyszedł. Materiał na te spodnie też znalazłam w Lumpeksie, jest taki fajny, lejący się. Naprawdę dużo te spodnie noszę do pracy. Jednocześnie do tych spodni uszyłam sobie kamizelkę. Kamizelkę identyczną do tej kamizelki w kratę, którą Wam już pokazywałam. To jest ten sam wykrój, tylko troszeczkę go zmniejszyłam, bo ta kamizelka w kratę jest nadal na mnie troszeczkę za duża, więc poprawiłam ten wykrój, zmniejszyłam i uszyłam sobie do tych spodni pasującą kamizelkę, żeby nosić set. I faktycznie go noszę. Latem noszę set sam, bez niczego pod spodem, jeżeli chodzi o kamizelkę, a jesienią, jak zbliża się jesień, podkładam po prostu koszulę elegancką pod spody i też to wygląda super. Kolejny projekt to te same spodnie, tylko uszyłam je z grubszego materiału, z wełny. Jest to materiał, który znalazłam w szafie po mojej babci i jedyna taka różnica w tych spodniach, że pogłębiłam troszeczkę kieszenie, bo oryginalnie w tym wykroju były typowo damskie kieszenie, bo jak wiecie, damskie kieszenie wyglądają tak, że są bardzo płytkie i nawet telefonu tam się nie zmieści. A tutaj pogłębiłam sobie te kieszenie, że jak coś włożę do kieszeni, telefon, to on mi go po prostu nie wypadnie. Zbliżamy się do końca. Kolejny projekt, kolejna rzecz to jest spódniczka. To jest spódniczka, którą uszyłam z pozostałości po materiale, z którego uszyłam sukienkę dla mojej siostry. Został mi akurat taki pasek idealny na spódniczkę, więc wykorzystałam tutaj darmowy wykrój spódniczki, mini spódniczki z rozporkiem na nodze od Unfettered Patterns. Ten film też jest na moim kanale. Prosta spódniczka z zaszywkami z tyłu, w całości podszyta podszewką. Kolejna rzecz to jest sukienka. Sukienka, którą uszyłam na Boże Narodzenie 2025, także całkiem świeży projekt. Założyłam ją faktycznie na Wigilię u siebie w domu. Bardzo fajny projekt, dlatego że sama wyrysowałam ten wykrój w oparciu o zdjęcie, które na Pinterestie znalazłam, sukienki z marki Fast Fashion Cider. Krój jest bardzo podobny do sukienki ciętej ze skosu, tej niebieskiej, dlatego mniej więcej wiedziałam, jak ją wyrysować, ale wszystko musiałam tutaj rozszerzyć, dlatego że całe te elementy i tył jest bardzo tutaj pomarszczony. I też wykorzystałam tutaj podstawową formę bluzki i modelowanie tej podstawowej formy bluzki, żeby wyrysować ten wykrój. Wykrój dołu to jest po prostu prostokąt. To jest albo lekko ponad, albo prawie 3 metry materiału, więc naprawdę ta spódnica jest szeroka. Przy okazji tej sukienki stworzyłam talię baskijską, bo tutaj nie mamy prostej talii w pasie, tylko jest to talia w kształt litery V, który pierwszy raz rysowałam. I co pierwszy raz tutaj też wymodelowałam, są to rękawy dzwonowate, tak zwane bell sleeve, rozszerzane ku dołowi i zakończone mankietem. Ostatni projekt skończyłam dosłownie wczoraj i jest to kolejna kamizelka. Kamizelka uszyta z pozostałości tej pięknej wełny brązowej z sukienki, którą Wam pokazywałam tutaj. Dosłownie tyle mi zostało, nie starczyło nawet na tył, dlatego tył jest uszyty z materiału podszewkowego. Miałam taką grubszą, wiskozową podszewkę. Co zrobiłam tutaj inaczej niż w poprzednich kamizelkach, co zrobiłam pierwszy raz w życiu, to zrobiłam udawane kieszenie, ale tym razem zrobiłam je tak faktycznie jak się należy. Nauczyłam się to robić z YouTube'a też. Jeszcze jej nie założyłam nigdzie, ale myślę, że to bardzo szybko nastąpi. Dzięki za oglądanie, to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Może się tak zdarzyć, że zapomniałam o pewnym projekcie i zapomniałam go tu dorzucić. Są też rzeczy, które na przykład uszyłam nie dla siebie, a dla kogoś, jak na przykład ta sukienka dla mojej przyjaciółki,
ale też rzeczy, które na przykład uszyłam dla mojej mamy, bo uszyłam jej na przykład taki komplet letni, spodenki i bluzkę. Nie mam tych rzeczy ze sobą, ale no zdecydowana większość tutaj jest, także widzieliście już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, który projekt Wam się podoba najbardziej i jakie projekty chcielibyście zobaczyć w tym nowym roku u mnie na kanale. Ja Wam życzę pomyślności i wielu kreatywnych projektów w tym nowym roku. Będę wdzięczna, jeżeli zostawicie lajka pod tym filmem i zostawicie też subskrypcję. Postaram się Was nie zawieść, a nadal większość osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału, więc co robicie? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!